biorę się do pracy, do montażu i tak dalej. Pozdrawiam Was gorąco, serdecznie. Przepraszam, że taki wyrzutowy dzień, ale natura Polaka wychodzi ze mnie. Dzień bez narzekania uważamy za dzień stracony. Event, pamiętajcie, PayPal na dole będzie. No słuchaj, no nie dorzucę tego, bo kiedyś bym powiedział, że jak takie coś by się wydarzyło, to by sobie jeszcze jaja ogolił. Zostawmy. Teraz ręce się trzęsą, no. Do niczego to praktycznie nie służy, ale niech będzie. Żarty na bok. Jeszcze raz dziękuję, do widzenia. Witam Was. Jesteśmy na zewnątrz. Robię sobie w warunkach bojowych, sprawdzam działanie tego sprzętu, bo w domu na papierze wszystko fajnie wyglądało, ale no muszę to sprawdzić, jak to działa. Począwszy od mikrofonu, przygotowałem, naładowałem, telefon przygotowałem, naładowałem, gimbal przygotowałem, naładowałem, wszystko działa. Ale jednego nie wziąłem pod uwagę. Wiatr. Mam włączony szum tła i tak dalej, żeby się nałożyć jedno na drugie, żeby to tak dosyć naturalnie wyglądało. Dlatego tak zrobiłem, nie? I teraz właśnie wszedłem na zewnątrz. Jestem w Hamburgu. Słuchajcie, ale znowu się uruchamia moja fobia. Słuchajcie, jestem w miejscu, gdzie jest generalnie pusto, zawsze jest pusto. Tu można popełnić morderstwo, tu można handlować narkotykami, policja tu nie zajrzy, nikt tutaj nie będzie przychodził i nie ma z tym największego problemu. Maciek przyszedł z telefonem i będzie nagrywał i się będzie bawił. Słuchajcie, co się zaczyna dziać? Nade mną jeździ rolkarz, już zagląda, co on tam robi, nie? Teraz tu musi zrobić przerwę i się gapić. Za mną idzie już jeden facet, może go będzie widać w kadrze. Przed chwilą przychodziły dwie dziewczyny i tak dalej. Słuchajcie, zrobił się tutaj ruch jak nigdy dotąd. Oceniajcie, nie oceniajcie i tak dalej. Założę się z każdym o grubą kasę, że przyjedziecie tutaj do mnie, ja was tu posadzę i będziecie przynajmniej przez godzinę czasu siedzieć sami kompletnie jak na pustyni. Mnie to nie dotyczy, ale... Dobra, Daniel, cześć. Żebym nie był gołosłowny. Jestem w polskim sklepie. Proszę, pusto, kurwa, pusto, patrz, pusto. Maciek idzie po pyzy. Patrz, co się dzieje. Przed chwilą było jeszcze więcej ludzi. Już pokazuję. Teraz wyjąłem kamerę, to się rozpieszli. Tak, to kurwa się nie szło się tu wbić. Jeszcze raz pokazuję. Pusty sklep, pusto. Jestem wcześniej. Pusto. Patrz. Pusto. Idę dalej. Pusto. Nadal pusto. Jedna pani, ale to z obsługi. Patrz, pusty sklep. Ja chciałem podejść do lady. Patrz, co się dzieje teraz. Obserwuj. Pusto. Jeden pan. Pozdrawiam. Może zejdzie z kadru? Nie zejdzie. Widzisz? No, niezdecydowany. Miał kupić szampon, a oglądał piwo. Jeszcze raz powtarzam, nie mam fobii. Ta sama alejka. Obeszłem regał dookoła. Pusto. Ja nie mam fobii. - 35 sekund później. Ta sama alejka. Ja mam fobię. Aha. Jak to zawsze. Wsiadamy, go posadzamy, jedziemy. Może pogramy. No proszę, pod nogi wchodzić, kurwa. Całe metro, patrzcie. Pokażę wam zjawisko. Ci młodzi ludzie, ci, co właśnie wsiedli. Teraz zobaczcie. Pusto w chuj. W drugą stronę. Pusto w chuj. Ja przechodzę, to nie, to kurwa trzeba mi na nogi wskoczyć. Co za życie. A później mówią, że mam fobię. Nie mam fobii.
Tak na oko jestem prawie całkiem zdrowy, wątpliwości budzi tylko stan mej głowy. Za mną pusto, a mi musieli po nogach przejechać. Jeszcze fochy strzelali. Co za ludzie. Dobra, jedziemy. Witam w Hamburgu. Pięknie. Teraz ten popieprzony deskarz będzie mnie jeździł za plecami, bo kurwa widzi, że nagrywam. To jest to, kurwa, moja fobia, nie? Ale chuj mu wytnę do dupy. Za moimi plecami, żeby już nie mówić tam i tu. No, mówiłem, kurwa, debil musi się zdarzyć. Za moimi plecami, nie ma tam iż tu, za moimi plecami jest Hamburg. Centrum Hamburga z dworcem głównym, Reeperbanem, Landungsbrücken. Będziemy to wszystko zwiedzać, ale to jest tam. To jest tam. Tutaj przejdę, nie wiem, czy będzie na tym zoomie będzie widać, ale się postaram pokazać, żebym teraz ja nie zasłaniał. Ten taki budynek szary, co się buduje, to jest właśnie ten Elb Tower. Firma, która go buduje, zbankrutowała. Nie ma jej. Obecnie nie ma żadnego wykonawcy, który by się tego podjął. Były 2 albo 3 przetargi, ale zdechły. Nieważne. Dlatego tam mamy centrum Hamburga. W tamtym kierunku północnym mamy centrum Hamburga. Ja mieszkam całkiem niedaleko, w bardzo dobrym miejscu, na południe stąd. Mój nos wskazuje teraz południe. Tam mieszkam. Tam sobie pójdę do sklepu. W tamtym kierunku zachodnim udam się do sklepu. Dlatego mówię, witam Was. Znowu moja fobia działa, uruchomimy. Już mamy specjalną karę dla siebie za tam i tu. I tak dalej nie będzie. Chciałem to zastąpić, ale zostałem skrytykowany. No, nieważne. Miałem powiedzieć co i tak dalej. Zamiast i tak dalej nie mówić, to miałem mówić i coś tam. Wyleciało mi teraz z głowy. Ale sobie zaraz przypomnę, może to skleję jakoś logicznie. No, jesteśmy na gimbalu zwykłym. Pokazuję Wam północną stronę Hamburga. Coś tam pokażę strzałeczkami, ale tam bez zbędnego podniecania się i tak dalej. Tak więc pozaznaczam strzałeczkami pewne ciekawe obiekty. Wracając do mojej fobii. Tak na oko jestem prawie całkiem zdrowy, wątpliwości budzi tylko stan mej głowy. Teraz Wam pokazuję całkiem puste miejsce, które było dotychczas zawsze puste, prawda? Nie jestem jakimś egoistą, ja wiem, że to jest miejsce dostępne dla ludzi. Ale słuchajcie, no bez jaj, no. Można tutaj stać przez pół dnia i z głodu, z pragnienia zdechnąć i nikt Wam nie poda ręki. Ja wyjdę na moment, żeby się czymś pobawić, tłum ludzi mnie otacza. O, nawet są ludzie, koledzy, no z daleka i tak dalej. I teraz, jeżeli mi się uda, słuchajcie, to ja Wam przybliżę tą Elb Operę. To ma być najwyższy budynek w ogóle chyba w Europie. Miał być z tego względu, że coś tam w projekcie się zmieniło i już go obniżyli. Teraz nie będę kłamał w parametrach, miał 280 metrów mieć, czy coś takiego. Czekajcie, spróbuję go złapać. Nie wiem. O, coś z niego wychodzi. Aha. O, to jest właśnie to. To jest właśnie ten obiekt. O.
teraz właśnie nie straszne przybliżenie. Ojej, łapy zimne. Naprawdę nie czuję guzików pod palcami. Nie widzimy dokładnie tego portu, co jest na pocztówkach i zdjęciach, ponieważ my jesteśmy troszeczkę taką odnogą odsłonięci od Landungsbrücken, ale pojadę tam autobusem, będę pokazywał. Będziemy jechać koło Spichlerzy, takich szaro-żółtych. Zaznaczę strzałką, nie powiem, że tam. Ciekawy obiekt, niedaleko są tamy złożone, które izolują właśnie Elbę, tą taką naturalną, z dostępem do morza tam, i te kanały tutaj takie w pobliżu, co są, ten jest taki nieistotny, ale tam dalej tutaj jesteśmy obtoczeni jeszcze mniejszym kanałem i on jest regulowany właśnie przez tą tamę. Przez tą tamę, którą widać takie jakby prostokąty, suwnicy. O, wiem, jak wam to pokazać. To jest nad tą niebieską barką. Dokładnie. Dach tej niebieskiej barki pokazuje środek tej tamy, nie? No okej, będziemy kończyć. Korzystając z okazji, włączyłem tryb spacer. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy w ogóle gimbalek będzie chciał mnie filmować, czy nie? Chyba będzie chciał. To właśnie włączyłem tryb spacer. Korzystam z tego, że jest pusto. Póki co nie uruchamiamy się. Włoski się wywiały i włączamy tryb spacer. Zobaczymy, co on potrafi i tak dalej. Chodzimy, spacerujemy. Różne kadry można sobie tu robić. Nie lubi kamera, nie lubi gimbal ostrego słońca. Słońce na mnie to już oczywiście dużo lepiej rozumie. Obiekty doświetlane się lepiej filmuje. Przede mną jest rzeczka taka. No kiedyś to było ładne. Dzisiaj to jest takie brzydkie i nawet nie ma sensu nagrywać, albo nagram troszeczkę wam. Dlatego jesteśmy w trybie spacer, tak? Będziemy korzystać z trybu spacer. Muszę sprawdzić dwie funkcje, ponieważ oni mi mówili, że od kadry właśnie takie po kadry właśnie zaraz przejdziemy na kadry takie naziemne i tak dalej, to muszę zatrzymać. Oczywiście bym nie był sobą, gdyby coś się nie wydarzyło. Kurtka ubrudzona krwią. Teraz będzie na złość pokazywał moją buźkę cały czas. Okej. Kurtka ubrudzona krwią. Już wam pokazuję dlaczego. Właziłem na te schody do góry, musiałem się złapać za poręcz, a tam była róża. Myślałem, że mnie skaleczyła, a po prostu wyrywała kawałek skóry i krwawie cały czas. Już kurtkę uwaliłem, ale to zimną wodą ponoć zejdzie to zimną wodą, więc nie robię jakiejś tragedii, tylko zrobię zakupy, wrócę do domu, to zmyję. Nie będzie ani i tak dalej, koniec z tym, ani i tak więcej, też nie będę kombinował. Będziemy się uczyć, dokładnie wymawiać samogłoski A, O, U, E. Tak, będziemy teraz bardzo ładnie mówić, jak narrator. Narrator. O. Będę się starał. Dla siebie, dla was przede wszystkim. Dobra, idę na zakupy. Pa! Jesteśmy po spacerze. No, oczywiście nie byłbym sobą, jeżeli coś by się nie wydarzyło. To, co na pozór myślałem, że ukułem się różą, wchodząc po schodach do góry na poręczy. No niestety. Nie pokażę tutaj. No niestety. Okazało się, że to nie było ukłucie, a po prostu wyrwałem kawałek skóry. Ta róża wyrwała, no i oczywiście lała się krew, musiałem kurtkę wyczyścić. To znaczy nie lała się, no ale nie chciała się zatamować. Tak cukrzycy mają. Zakupy udane.
Trochę pobawiłem się kamerą. Oczywiście będzie fobia, będą tematy, były tematy i tak dalej. Nie wolno, zakazane, to był przykład. Tam, tu nie ma. Będziemy określać kierunki konkretnie i tak dalej. Karny. Wiecie co karnego? I teraz wracając właśnie, drobne zakupy, tutaj na miejscu już. Oczywiście wyszedłem po cytryny. I wróciłbym bez cytryn. Kupiłem. Ale teraz porównując do wcześniejszego materiału, gdzie byłem w polskim sklepie i trochę szoku doznałem. Słuchajcie, taki woreczek cytryn, to waży, to nie waży, to jest na sztuki. Napisane jest 5 sztuk, no na pewno więcej niż pół kilo to waży. No tak to wygląda. Czyste, zdrowe, dobre, małe, to znaczy jak na standardy nie małe, no powiedzmy to nie są to jakieś wielkie, ale co? Słuchajcie, cena 89 centów. W porównaniu z polskimi ostatnio zakupami to jest szok. 89 centów. Cytryny są super. Dlaczego są super? Mają cieniutką skórkę, są przekrojone, nie ma dużo nasion i są kwaśne jak cholera. Naprawdę, są kwaśne. Działają jak prawdziwa cytryna. Pachną do tego. Ja się na nie nie obrażam. Mi pasują. Do mojej herbatki i tak dalej jest to jak najbardziej ok. Nawet Wojtuś, moderator, mówi, że to chłopie, masz rację. Co się z tobą nie tak? To wycinane światło tak działa. Dobra. To był miś Wojtuś. Moderator. Teraz podziękowania dla nowego sponsora, patrona, którym się okazało, zrobił się niechcący. Nowa kamera. Pracuję już, się do niej przyzwyczajam, uczę się, pracuje dobrze, parametry ma super, na dworzu się super sprawdziła z gimbalem. Dziękuję. W takim razie woli pozostać na pewno anonimowy, to wiem, więc dziękuję. Pierwszy patron. Może jakąś nagrodę wymyślę. Dziękuję za oglądanie materiału. Pamiętajcie o evencie papierosowym. Tak. Warunki podałem. Są. No, słyszałem już na ten temat jakąś opinię. Nie zgadzam się z nią. Mam swoją teorię na ten temat, więc zapraszam. Do widzenia. Zakończenie. Dziwne zakończenie. Uwaga, będzie trochę po męsku. Jestem po wizycie u lekarza. Bardzo profesjonalna, miła wizyta. Dokładnie o czasie. Pełen profesjonalizm. 3 dni czekania. Nie 5 lat, tak jak byłoby to w Polsce. 3 dni czekania. Zaskoczenie w 2 punktach, jakich nie będę na razie mówił. Jestem bardzo mile zaskoczony. Wręcz można sobie życzyć tak profesjonalnej obsługi, czego w Polsce bardzo często brakuje. Bardzo profesjonalna obsługa. No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Ludzie zawsze mają z tym jakiś problem, nie wiem dlaczego. Sami gębę udostępniają cały czas w internecie, jak widzą, że ktoś coś mówi do kamery, idą, patrzą się, jakby zobaczyli ufolutka. Ja to robiłem już bardzo dawno temu. Niedługo wygrzebię wam film. Lata temu, kiedy byłem na wycieczce w Tajlandii, już zacząłem mówić do kamery. Ludzie się pukali w głowę, mówili, że jestem idiotą. Czas ich zweryfikował, jakim to jestem idiotą. 2 zakończenia. Profesjonalne podejście okulisty do mnie i zachowanie i wszystko to, czego należało się oczekiwać od naprawdę miłej obsługi i jeszcze jeden surprise. Na razie zachowuję go w tajemnicy.
Przepraszam. Następna rzecz, bardzo ważna, na zakończenie. Jestem otwarty na jakąkolwiek krytykę, bardzo chętnie, wręcz proszę mnie krytykować, proszę mi mówić, jak się mam poprawiać, ale lata mojej pracy z zespołem ludzi, podejmowaniem różnych projektów i tak dalej, moje nieracjonalne czasami podejście do rozwiązywania problemów stwarzały jeden problem. Byłem bardzo często krytykowany, narażony na krytykę, na hejt ze strony i zleceniodawców, i współpracowników, ale mi się dupa uodporniła przez te lata. Możecie wylewać całe szambo tutaj, jakie Wam się tylko spodoba, chociaż nie liczę na to. Dlaczego? Myślę, że ludzie są jednak mili. Następna sprawa, bardzo to mówię, krytyka jest dobra, poprawia jakość mi, na przykład podniesie poprzeczkę mojej jakości. Dlaczego? Ostatnia krytyka mojej narracji, mojej dykcji spowodowała to, że już jestem drugi dzień na kursie w Empiku dykcji. Na razie nie będzie jakichś katastrofalnych popraw, chociaż już są pewne wskazówki, które mi mówią, na co mam zwrócić uwagę i przede wszystkim się nie śpieszyć. Więc to była pozytywna krytyka. Krytyka, za którą idzie, słuchaj stary, twoje materiały są do dupy, są nędzne. Okej, rozumiem. Daj pomysł. Zaproponuj coś. Nie? Lepiej wylać z siebie hejt, lepiej z siebie wylać szambo. Dlaczego? To leży w naszej polskiej naturze. Narzekanie i takie wtórne tak, to leży w naszej naturze. To jest wyssane z mlekiem matki. Można z tym walczyć. Ja to robię, ale mamy to w naturze. Lepiej jest powiedzieć, skrytykować, to jest do dupy, tamto jest do dupy, w ogóle wszystko jest do dupy. I chodzimy tacy smutni właśnie, chodzimy cały czas smutni. Jednym z powodów, dla których wyjechałem z Polski i postanowiłem przejść tu do Niemiec, to był fakt, kiedy ja tu przyjechałem, ludzie byli uśmiechnięci, mówili sobie dzień dobry, dobrego weekendu, do widzenia, z uśmiechem, wszystko takie naprawdę wylewne do ludzi. Może to i było sztuczne, ale to było, poprawiało komfort życia. Kiedy my w Polsce spotykamy, teraz to już się troszeczkę zmieniło. Mówiłem o tym materiale, kiedy byłem w Polsce. Teraz to już się troszeczkę zmienia. Ale jak ja jeszcze wyjeżdżałem, to pamiętam, że to było wszystko takie smutne, patrzące w podłogę. Meteoryt mógłby kołaś spaść. Trochę kurzu. Krytyka, owszem, proszę, ale niech coś za tą krytyką idzie, dobrze? Bo samo krytykowanie i wylewanie na mnie hejtu, już Wam mówię, moja dupa jest twarda. Mam to w dupie, totalnie. Mam to totalnie w dupie. Nie uszkodzicie mnie w żaden sposób. Lata mojej pracy właśnie z takimi ludźmi uodporniła mnie na to. Po prostu mi przychodzi tylko od dupy i naprawdę nie robi mi to. Ale krytyka, która jest powiązana z jakimś sposobem, z jakąś ofertą poprawy jakości, poprawy jakiejś, kiedy dostanę propozycję, to jest krytyka. A ta inna tylko takie, stary jesteś głupi, stary tos. Sami sobie wystawiacie metryczkę. A mnie to tylko dupę lata, naprawdę. Mam twardą dupę. Proszę, jeżeli jest krytyka, proszę dorzućcie coś tam od siebie. Na zasadzie, słuchaj, dodaj żart, na przykład jakiś kawał, na przykład teraz. Kawał kiełbasy. Ha, 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 ha. Dobra, mam dobre żarty, lubię żartować oczywiście. Niech to będzie, słuchaj stary, albo w ogóle nie żartuj, albo żartuj więcej. Dawaj więcej gadżetów, albo w ogóle ich nie dawaj. To jest krytyka. A samo pieprznięcie tematem jesteś głupi? Okej. Jeden powie tak, inny powie inaczej. Dlatego dziękuję. Jesteśmy tutaj na placu, jesteśmy przed głównym ratuszem Wilhelmsburg. Za mną jest główny ratusz Wilhelmsburga. Zaraz go przyłączę. Ładnie jest. W ogóle ten plac jest ładnie zorganizowany. Przede mną jest przerobiona obiekt na taką centrum medyczne, a za mną jest ratusz, który był
no ratuszem. Wszystko się działo to, co się dzieje w ratuszach, prawda? A po drugiej stronie, oczywiście jak to praktycznie Niemcy, wstawili, zaraz będę pokazywał, strzałkami zaznaczę, praktycznie Niemcy zrobili dom kupców, handlarzy, ci, którzy mieli kasę i jakby to powiedzieć, mieli coś więcej do powiedzenia niż tylko na zasadzie, czy to się komuś podoba lub nie, nie? Więc odwracam kamerę, oczywiście muszę to skasować, będzie pik. Kamera się odwróciła. To jest ten przede mną, co ratusz jest za mną. Przede mną właśnie jest ten obiekt. Poczekajcie. O. To jest ten obiekt właśnie tych radców handlowych, tak? Oni mieli kasę i oni delikatnie sugerowali, co im się podoba, co nie. Koło mnie jest pan trąbkarz, jest zdjęcie, już dałem ładne, tak? Odwracam się teraz w stronę placu. Właśnie, to jest właśnie ten obiekt. To jest właśnie ratusz główny na Wilhelmsburgu. Na pewno był modernizowany, u góry jest jakaś metryczka, jest na pewno, ale obiekt ładny. O dziwo, dla osób, które oglądają to z Gdańska, to styl, w którym jest wybudowany, na pewno coś Wam podpowiada. Jest to styl, na przykład, w którym jest Politechnika wybudowana, jest wiele obiektów w Gdańsku, na przykład ratusz Radców Rajskich przy ulicy przy Młynie, jest bardzo podobny do tej architektury, a to nawiązuje oczywiście do stylu Hansa, gdzie miasto Gdańsk należało też oczywiście, było wolnym miastem Hansa. Hamburg jest nadal w swojej pełnej nazwie, zachowuje właśnie wolne miasto Hansa. Tak? Niosło to za sobą to, że właśnie projektanci ówcześni, chyba bodajże Holendrzy to byli obecni w tych miastach i właśnie składali propozycje takich budowli właśnie w tym stylu, właśnie jak to widzicie. Trochę to Gdańsk przypomina, prawda? Dobrze, pozdrawiam gorąco, do zobaczenia na montażu. Aha, odwrócę się. Zakończenie było dziwne trochę, takie niespotykane. Na zakończenie prezentacja nowego odcinka, który dopiero powstanie, a powstanie i będzie bardzo ciekawy. Dlaczego? Zacznie się standardowo jakimś przeglądem newsów, no muszę zajrzeć do gazet, tak? Czy mam przynieść puszki z piwnicy z jedzeniem, albo na przykład wodę zatankować do wanny. Człowiek musi wiedzieć, co go otacza, tak? Ale wpadłem na genialny pomysł dzisiaj rano. Będzie naprawdę super niespodzianka. To będzie rzecz bardzo, bardzo, bardzo nowatorska. No podejrzewam, że tu też się spotkam z falą hejtu, niezrozumienia i tak dalej, ale muszę to zrobić. Dlaczego? Ponieważ chcę i widzę w tym jakiś potencjał. Więc zapraszam do kolejnego odcinku. Do zobaczenia. Dorzucam, doklejam. Oczywiście mój spontaniczne podejście ostatnio do słońca mogło też jakieś tak trochę zdziwić, powiedzieć, co facet pierwszy raz w słońcu. Słońce widzi w życiu? Nie. Dlaczego? W Hamburgu tego słońca mamy dosyć tak skąpo. Jest to związane z tym, że po jednej stronie mamy Bałtyk niedaleko, po drugiej stronie mamy Morze Północne, bardzo chimeryczne z tym Golsztromem, który w zimę nie za bardzo pozwala się pogodzie wychłodzić, w lato nie rozpieszcza wysokimi temperaturami. Przez to są częste tutaj pogoda, jest taka no czysto angielska. Dlatego jeżeli już było to słońce, to się nim bardzo cieszyłem. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda na co dzień. To jest tak zwana Hamburgerweta. Tak? To jest zupełnie coś normalnego. Dla nietubylców to jest po prostu coś, o tak, po nim przyjechali, wzięli zdjęcia, tu dużo, nie, słońca jest tu mało. I raczej to jest Hamburgerweta. Tubylcy, starsi tubylcy mówią, że no człowieku, to jest normalna pogoda. Pokazuję pogodę, dobrze? Jest szaro, no po prostu jest szaro, no. Ale są kolorowe budynki, ludzie są uśmiechnięci, jakoś to idzie, no nie jest katastrofa, no ale no mówię, no brakuje mi tych barw, tych kolorów, to jest właśnie to jest właśnie ten problem mały taki z Hamburgiem. Dobra, jeszcze raz rzut okiem na ratusz, do zobaczenia, zrobimy Ci ładne zdjęcie. Słuchajcie, to jest dokładnie to, o czym mówiłem, czyli słońce, pogoda. Nagle się robią barwy, nagle jest ciekawie, kolorowo. Zobaczcie, nie trzaskaj. Zobaczcie, jakie fajne mam tło. Przełączam Was na kolory, dobra? Zrobimy mały taki słońce.
kolory. Zobaczcie, jakie to się wszystko robi fajne, kolorowe, jak świeci słońce. Jo, fajnie.